Cześć! Chciałbym Cię dzisiaj zaprosić na film o światłomierzach. Światłomierzach rosyjskiej czy radzieckiej marki Leningrad. Produkowanych oczywiście w Leningradzie, natomiast nie przez słynną fabrykę Łomo, tylko przez leningradzką fabrykę elektronarzędzi Vibrator. Ta fabryka dostała zlecenie na produkcję światłomierzy, bo w Związku Radzieckim było tak, że wszystkie takie ważniejsze decyzje były podejmowane na szczeblu centralnym. No i ktoś tam uznał, że rzeszy fotografów potrzebny będzie światłomierz. Dobry, tani, popularny i masowy. No bo wcześniej, co? No, tamte aparaty przeważnie nie miały żadnego światłomierza wbudowanego, nie miały nic. W związku z tym używano różnego rodzaju tabelek. No na przykład taka tabelka obracana, bardziej były to takie tabelki prostokątne, nieobracane, gdzie z pory dnia, godziny, tematu odczytywało się, jakie mniej więcej powinno się użyć parametry ekspozycji, plus doświadczenie własne powodowało, że oni potrafili robić te zdjęcia, natomiast światłomierz miał w tym ich pomóc. Więc zlecono fabryce produkcję światłomierzy. Oczywiście Rosjanie niechętnie wydawali pieniądze na badania, zwłaszcza związane z rynkiem cywilnym, produktów na rynek cywilny. W związku z tym swoim zwyczajem wzięli światłomierz, który był sprawdzony, działający i pewny, zmodernizowali go i wypuścili pod własną nazwą. I w ten sposób powstał światłomierz Leningrad 1 w roku 1954. I była to zmodernizowana kopia Matrawata Horweta, bardzo dobrego światłomierza. Zresztą ten Leningrad 1, którego nie mam i jest go w sumie niedużo i jest to światłomierz, którego nie posiadam, potrafił mierzyć czułości od 11 do 700 gostów, czas od 60 minut do 1/1000 części sekundy oraz można było tam ustawić przysłony od 1 do 22. Bardzo duże możliwości. W roku 1959 został zastąpiony przez Leningrada 2. Światłomierz, którym przyznam się nie lubię. Z tego powodu, że większość z nich dotarła do nas już moim zdaniem uszkodzonych, znaczy jest do naszych czasów uszkodzonym. Światłomierz już dużo prostszy. Czułości możliwe od 4 do 250 gostów, czasy od 15 sekund do 1/1000 części sekundy, przy przysłonach od 1,1/4 do 22. Popularny, prosty i tani. Światłomierz, oczywiście obydwa te światłomierze do tej pory, jak wymieniane 1 i 2, były to światłomierze selenowe, czyli w których ruch igły spowodowany jest wytworzeniem się na pewnego prądu płynącego poprzez pierwiastek selen pod wpływem światła. Co powoduje, że ten selen po jakimś czasie się zużywa. I najważniejszą rzeczą jest, żeby taki światłomierz selenowy był zawsze zamknięty bez dostępu światła, wtedy wytrzyma dłużej, ale i tak po jakimś czasie on musi zacząć tracić na swoich właściwościach. I ja osobiście mam Leningrada, to nie jest jedyny Leningrad, jaki mi się przewinął przez ręce. Nigdy nie zdecydowałem się używać, bo uważam, że one nie są pewne, chociaż ogólnie światłomierz jest fajny, skórzane etui, prawdziwa skóra, nie jakaś podróba. W roku 1968 powstał następny światłomierz, zmodernizowana wersja. Chciano już zdobyć go nowocześniejszego, lepszego. Wprowadzono, i też światłomierz powstał na bazie Gossena Luna Pro. Różnił się tym od Gossena tym, że jest to nadal światłomierz selenowy, gdzie Luna Pro był światłomierzem z komórką CDS zasilaną za pomocą baterii. Natomiast wprowadzono w nim skalę kinową, ponieważ stwierdzono, że w sumie to już jest na tyle dużo amatorów, którzy też chcą mierzyć światło, że warto. I dzisiaj Leningrad 4 jest chyba najpopularniejszym światłomierzem, jaki można spotkać. Jest śmiesznie tani, natomiast wbrew pozorom spotyka się przede wszystkim sprawne egzemplarze. On miał czułość od 4 do 1000 gostów, czyli znowu lepiej. Możliwość ustawienia czasów od 15 sekund do 1
tysięcznej części sekundy oraz przysłon od 1,4 do 22, czyli nie było postępu. Zmienna skala do obliczania, gdzie można było przełączyć go w czułości większe lub mniejsze. Bardzo prosta, moim zdaniem, obsługa, bardzo porządny, jak to u Rosjan, skórzany pokrowiec. I światłomierze, które dzisiaj są bardzo rzadko używane, natomiast są popularne i ja spokojnie uważam, że można je używać. Znam fotografa, portretowego, który cały czas używa takiego światłomierza Leningrad 4 i mówi, że nie, jest w porządku. W roku 1970 powstał Leningrad 6. Cyferki Leningrada 3 nie było, Leningrada 5 też nie było, czy to były jakieś prototypy, trudno jest ustalić. Natomiast Leningrad 6, duży światłomierz, porządny, miał być tym takim zaawansowanym światłomierzem, można by nawet powiedzieć, że profesjonalnym. Zasilany, zresztą porównując do tamtego, to on jest naprawdę duży. To jest kawał światłomierza, który się ma w ręce. Światłomierz, który jest rzadko spotykany w tej chwili. Nie ma go dużo. Jest zasilany baterią, czyli ma komórkę CDS. Ma fajną opcję, bo tu z przodu, jak popatrzymy na niego, to mamy dwa okienka. Lewe okienko mierzy światło. Możemy je zaś zasłonić specjalnie przesuwaną płytką, która się nie gubi, do mierzenia światła bezpośredniego lub światła odbitego, przesuwamy ją w drugą stronę, a ta środkowe okienko to jest wizjer. Do tego, żebym widział, gdzie celuję, a jak się tu popatrzy, tu w sam środek, to tu jest wizjer i można śmiało w normalnych warunkach ustalić, na co mój światłomierz patrzy. Genialne rozwiązanie. Akurat nie wiem, z kogo oni to skopiowali. Zaś zakres pracy od 4 do 2000 gostów, możliwość pomiaru światła od 2 godzin do 1/2000 części sekundy, przysłony od 1,4 do 45, także bardzo szeroki zakres. Oczywiście część, jak najbardziej skala też do mierzenia kinowa, do mierzenia ustawień do filmów. Kontrola baterii, zasilanie bateryjne, taką dużą baterią jak w Zenitach TTL. Moim zdaniem bardzo dobry światłomierz. Chyba najlepszy Leningrad, jaki w ogóle był. No, czy warto go używać? No tak średnio, ponieważ jestem w stanie wyjąć z półki światłomierze produkowane na zachodzie, które są tak samo dobre, ale mniejsze zdecydowanie. On jest po prostu duży. To, co się rzuca w oczy, jak się weźmie do ręki ten światłomierz Leningrada 6, to, że jest duży. Natomiast cały czas porządna skóra, porządne wykonanie, no i światłomierz zasilany przede wszystkim baterią. W związku z tym dzisiaj spokojnie można takiego używać, a jego precyzja pomiaru jest bardzo dobra, bo on ma dosyć wąski punkt widzenia, który możemy tutaj regulować, bo możemy podejść do osoby, spojrzeć, czy widzimy tylko jej twarz i spojrzeć wtedy, jaką wskazówka pokazuje ilość naświetlenia w EV-ach oczywiście, bo tak wszystkie te światłomierze za wyjątkiem 2 były zrobione. Jest to bardzo fajny światłomierz. Jak powiedziałem, pewnie się powtarzam, najlepszy Leningrad, jaki można było kupić, albo prawie najlepszy. W roku 1984 powstała modernizacja, ale modernizacja Leningrada 4. Powstał Leningrad 7. Leningrad 7, a ja mam Leningrada 8. Leningrad 7, którym wyrzucono z powrotem do selenu jako źródła, jako tego elementu pomiarowego, czyli wykonano duży krok wstecz. Światłomierz mierzył, czy mógł ustawić od 2,8 gosta do 1400 gostów, mierzył czas od 30 sekund do 1/2000 części sekundy i przysłony od 1,4 do 22. Ja mam wersję 8, czyli jest to z tego samego momentu praktycznie. Niektórzy podają, że 1983 roku produkcja Leningrad 8, różniący się tylko praktycznie chyba tym, że ma czasy od 2 godzin.
a poza tym to chyba nie ma żadnej różnicy i wzrokowo też jest ciężko je odróżnić. Światłomierz, który cały czas działa, którego mogę używać, który jest moim zdaniem pewny. I jeśli chcesz używać taniego, prostego światłomierza, to jest to nowszy światłomierz, no bo mimo wszystko jednak ten był rok 1970, pierwsza produkcja, ten jest 83, czy siódemki 84, zdecydowanie lepszy. Produkowano je mniej więcej do roku 90 któregoś, światłomierze, po czym zaprzestano ich produkcji w związku z tym, że większość aparatów, które były sprzedawane, posiadały światłomierze wbudowane i sprzedaż światłomierzy takich ręcznych zaczęła tracić sens. Zwłaszcza, że produkowano od pewnego momentu światłomierze Swierdłowsk, stricte profesjonalne światłomierze produkowane w Związku Radzieckim, ale to nie o nich mówimy. Zatem i już można by było zakończyć w sumie historię światłomierzy Leningrad, gdyby jeszcze nie jeden światłomierz, który pod nazwą Leningrad też został wyprodukowany i też przez fabrykę oczywiście w Leningradzie Vibrator. Światłomierz, którego historia jest bardziej skomplikowana, ponieważ próbowałem ustalić daty produkcji tego światłomierza. Za chwilę go pokażę zresztą. I nie udało mi się. Pytałem się takiego Amerykanina, który zbiera światłomierze. To jest przede wszystkim zbiera światłomierze. I na jego stronie zobaczyłem, że przy wszystkich światłomierzach są fajne daty. Z niektórymi można było się nie zgadzać, ale są. Natomiast przy tym Leningradzie nie było daty produkcji. I na moje pytanie, czy coś wie, odpowiedział, że nie ma informacji na temat tego, kiedy były produkowane. Ja, w związku z tym, że tu jest instrukcja obsługi w moim światłomierze, wyjąłem tą instrukcję. Znając Rosjan, wiedziałem, że skoro składali zamówienie na instrukcję obsługi, to musi być data. Może być, powinna być. I na instrukcji obsługi jest data listopad roku 72, co by sugerowało, że w 1973 roku na początku ten światłomierz wszedł do sprzedaży, a jest to Leningrad 10. Profesjonalny światłomierz z nazwą Leningrad. Oparty na światłomierzu oczywiście Leningrad 4 z obrotową kopułką, co możemy skierunkować, z inną trochę skalą. Znaczy zakres pracy jest bardzo podobny do tamtego, bo od 4 do 1000 gostów, od 2 godzin do jednej 2000 części sekundy i od 1,4 do 22, plus skala kinowa, plus tu mamy jeszcze jedno ustawienie, którego ja nie rozgryzłem, bo za krótko go używałem. Możliwości do tego nakładek różnego rodzaju, żeby mierzyć światło odbite, światło padające, tak jak mówiłem, obrotowy. Taka próba zrobienia Leningrada profesjonalnego, która nie wiem, czy im wyszła, ponieważ jest to cały czas celem. Gdyby oni tu włożyli komórkę CDS z zasilałą bateryjnym, byłby to naprawdę rewelacyjny światłomierz. W związku z tym, że jest to światłomierz selenowy, to można go używać. Oczywiście, że można, ale cały pomysł tak był moim zdaniem chybiony i zostaje tylko dzisiaj jako ciekawostka. Leningrad, mniej więcej 73 rok, Leningrad 10, czemu nie 5? Może dlatego, że jest 2 razy lepszy od tamtych, więc dlatego dali mu 10. Natomiast fajny. A jeśli chcesz pobawić się światłomierzem, to ja polecam Leningrada 4. Tani, prosty i jest szansa, że będzie działał, oraz Leningrada 6. Najlepszego z Leningradów. Niedoceniany światłomierz, który można... Swierdłowska się nie da kupić za mniej niż 100 zł, natomiast Leningrady 6 do dzisiaj były w granicach 50 zł. Nie wiem, co będzie jutro, sprawdzę, jak to będzie wyglądało, ale polecam, bo fajny światłomierz i dobry. Firma Vibrator, skalejystyczne w odwróconym trójkącie literka V. Na wszystkich ich wyrobach, albo na prawie wszystkich wyrobach można tą literkę V znaleźć.
w związku z tym nie ma pomyłki, chociaż ten światłomierz, jeszcze tak cofnę się chaotycznie do Leningrada 2, produkowany był jeszcze przez fabrykę jakąś moskiewską i ma wtedy napis Moskwa, ale tamte to już były czysto produkowane w Leningradzie. Dobrze, dziękuję Ci za uwagę. Mam nadzieję, że Ci pokazałem przynajmniej 2 światłomierze, które są ciekawe, czyli 6 i 10. 10 jestem bardzo zadowolony. Nawet ma, w związku z tym, że jest duży, można na pasek ją przypiąć i nosić jak Latermana z boku. Taki przyrząd profesjonalny do pomiaru światła. Pełen szpan. Szkoda, że nie ma komórki, gdzie nie jest zasilany bateryjny, bo z chęcią bym go poużywał, chociaż ten dobrze działa, dobrze wskazuje światło. Tylko jest taki duży trochę. Dobrze, dziękuję za uwagę. Zapraszam do obejrzenia innych filmów, do subskrybowania kanału i do zobaczenia.